Nora to reportaż w formie komiksu wykonany pod okiem doktora habilitowanego Daniela Mizielińskiego w pracowni projektowania gier i komiksów. Opowiada historię kolektywu Wilczyce, które przez 1,5 roku okupowały wydzielenie 219A w Puszczy Karpackiej. Starały się uniemożliwić wycinkę drzew na terenie projektowanego Turnickiego Parku Narodowego. Swoją blokadę nazwały właśnie Norą i stworzyły tam swego rodzaju autonomiczną, feministyczno-queerowo-ekologiczną ostoję. Towarzyszymy grupie od pierwszych dni na 20-stopniowym mrozie przez wiele niebezpiecznych, ale i pięknych sytuacji, aż do letniej ewikcji blokady. Nora przestaje wtedy istnieć, a jej fragmenty próbuje się na nowo pozbierać. Doświadczamy z osobami aktywistycznymi z pokoju Dzikiej Puszczy tworzenia ogromnej społeczności, ale i przemocy, tej policyjnej wobec osób i wobec przyrody od służb, które mają ją chronić. Chociaż podmiotem jest tak naprawdę cała społeczność, to skupiam się na 4 osobach, z którymi miałam okazję przeprowadzać wywiady. Sam okres zbierania informacji był długi i trudny. Pierwszą rozmowę odbyłam już w lutym 2023 roku. Potrzeba było dużo cierpliwości do zbudowania zaufania, by historia wyszła w takiej formie, jak jest prezentowana teraz. Czułam, że osoby, z którymi rozmawiam, nie są pewne, czy chcą opowiadać swoją historię, ale też były bardzo podekscytowane. Jest jeszcze wiele rzeczy, których o Wilczycach nie wiem i nigdy się nie dowiem, ale nie czuję tego niedosytu. Historia została mi opowiedziana licznymi, często zabawnymi anegdotami, nie tylko przez Wilczyce, ale też osoby z zewnątrz. Spróbowałam zespawać z nich spójną całość, choć nie wszystko byłam w stanie zawrzeć w scenariuszu. Kiedy zaczynałam pracę nad komiksem, nikt nie wiedział, o kim piszę, a z czasem zaczęłam spotykać coraz więcej osób świadomych roli tej grupy, a nawet uczestniczących w życiu Nory. Kiedy Wilczyce zaczęły okupację w 2021 roku, sama chciałam do nich dołączyć, co nigdy nie nastąpiło i poniekąd stało się motorem do opowiedzenia ich historii. Nie ukrywam, że Nora powstała w ogromnej frustracji. Świat aktywistyczny jest mi dobrze znany i wiem, że niektóre sekrety są ważne dla bezpieczeństwa osób działających. Wiele razy porzucałam projekt, czując, że naruszam czyjąś prywatność i nie umiem opowiedzieć o niej w odpowiedni sposób. Cieszę się jednak, że komiks powstał i że może pokazać osobom, czym jest aktywizm i jakie niesie za sobą skutki. Postaciom występującym w komiksie zostały zmienione imiona, przezwiska i wygląd na życzenie osób aktywistycznych. Wiele scen rysowane było na podstawie zdjęć, ilustracji wykonanych przez jedną z Wilczyc, a także moich domysłów, by jak najwierniej oddać klimat i topografię miejsca. Komiks ma 160 stron w kieszonkowym formacie 20 na 14,5 cm. Zdecydowałam się na takie wymiary ze względu na kompaktowy charakter pasujący do tematu. Ilustracje wykonane zostały w całości w technice komputerowej, chociaż początkowo planowałam robić je ręcznie. Jednak objętość komiksu i życie w ciągłym ruchu skłoniły mnie do lekkiej formy cyfrowej. Kolory insynuują momenty na osi czasu, niezmiennie towarzyszy nam ten sam odcień różu i szarości, pozwalając zieleniom i błękitom dyktować odpowiednie pory roku. Scenariusz zmieniał się z czasem i właściwie storyboard nigdy nie został narysowany do końca. Początkowe szkice zawierały kompozycję paneli na stronie i przejścia między wydarzeniami wpuszczające dużo powietrza na kolejne strony. Ostateczna forma różni się jednak od storyboardu, pracowała i trawiła się w mojej głowie na każdym etapie i wciąż to robi. Osobiście uważam, że komiks nigdy nie będzie skończony i liczę, że Wilczycy same narysują swoją wersję tamtych zdarzeń od bardziej intymnej strony. Mam nadzieję, że ten komiks będzie zapalnikiem, aby mówić więcej o zdrowym aktywizmie, nie tylko tym radykalnym, ale też lokalnym i na mniejszą skalę.